Dzień dobry. Takiego wschodu słońca się nie spodziewałem. Kamper zamknięty. Idziemy, tu chodź. Obczajcie, jak tu jest pięknie. Przepięknie. Przecudownie. Jakieś rusztowania stoją. Jaka trawka. Nie no, jest total sztos. Ogromne jest to jezioro. Ale piękne. Dużo cieplej niż mi się wydawało. No bo założyłem kaptur, ale kąpałem się. Lolka, chodź. Jest naprawdę fajnie. Proszę, Lolcie, gdzie przyjechałaś? Jakie to są piękne widoczki. Tu mamy brioszy, w sensie croissanty z rana do śniadanka. Pan robi kawę, a Lolcia już czegoś tu szuka. I tu od samego rana jest pootwierane. A ceny? Jak widzicie, zobaczcie, jesteśmy przy najbardziej turystycznej... thank you. Przy najbardziej turystycznej części. A kawa kosztuje euro 20, gdzie u nas 20 zł w sobie. Zobaczcie na te ceny. Różnica jest nieziemska. Jesteśmy w samym centrum turystycznym. I to jest cudowne we Włoszech, że od samego rana ludzie schodzą się do kafejki. Każdy kupuje sobie świeżutką, pyszną kawusię za euro 20, czyli jakieś 5 zł. Do tego croissancik też za jakieś, tam było chyba euro 80, a nie tak jak u nas w Polsce ceny. Super, bardzo fajna kultura tej kawy jest. A miejscówka nazywa się Run and Bike. Przysięgam wam, że to jest jedne z najlepszych cappuccino, jakie piłem. Biorę sobie jeszcze jedno na drogę, bo było tak dobre, że kupię jeszcze jedno. It was so good, so I want one more. Cappuccino. One more, yes, one more. Perfect, for takeaway too. A Lolka jak zwykle poranne morsowanko. Ale z takim widokiem chyba nie było najgorzej. Definicja szczęśliwego psa. No ale jakoś bardzo się jej nie dziwię. Zostaw? Zostaw? Rzucić czy nie rzucić? A teraz momencik na chwilę pracy. Muszę przygotować wszystko do nowego odcinka, o którym powiedziałem wcześniej. Więc spacerek zrobiony, croissant zjedzony, kawka wypita, jeszcze jedna kawa zabrana, żeby się lepiej siedziało przed kąpem. Klikamy, robimy i idziemy z Lolą na jak najdłuższy spacer. Strzelam jakieś 3 godzinki i co? Lecimy dalej. W ogóle muszę kupić jeszcze drona dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się to. Ale tutaj w okolicy nie widziałem nigdzie dostępnych, co ciekawe. A ty idziesz do pancia pomóc, tak? O, ja wiem, że ty byś wolała pobiegać po tej trawie pięknej tam wszędzie. No ale niestety nie zawsze można. Ale internet SIM niestety jest tutaj badziewny, więc wyjmujemy zestaw od Starlinka i Starlink sobie łapie do satelitki, a ja zaraz będę miał neta. Bez ustawienia, randomowo, tylko przyczepienie na drzwi kampera, download 90, upload koło dychy, ping 24, więc można pracować, grać. A to wszystko unlimited za 400 zł miesięcznie. 420 plan, przepraszam, kosztuje. A jak nie się nie jedzie i miesiąc spędzasz, czy tam 2 na przykład w chacie, to bierzesz sobie taki plan standby za 23 zł, więc super. Ale piękna pogoda. Odcinek przygotowany, robota zrobiona. Idziemy teraz z Lolcią gdzieś tutaj dookoła tej części jeziorka, bo później długa droga przed nami. W bluzie już jest za ciepło, ludzie chodzą w krótkim rękawku. Tak więc chyba zaraz trzeba będzie się rozebrać. Kolejną fajną rzecz, obczajcie. Lola, czekaj. Ile zapłaciłem za 3 godziny parking w takim miejscu? 3 euro. To jest raptem tylko euro za godzinę, będąc w tak turystycznym miejscu, gdzie jest pełno samochodów, a nie tak jak u nas nad morzem w Sopocie po 2 dyszki za godzinę, więc kolejny props dla Włoch. Nie tylko tania i dobra kawka, ale jeszcze tanie parkingi. A tu dochodzimy do miejscowy,
gdzie wczoraj zaparkowałem początkowo kampera. W ogóle to przejdzie. Myślałem, że to jest cały zbiornik, a jak się okazuje, to tam na końcu, na wprost, jest jakaś cieśninka, bo właśnie zapytałem AI-a, ile czasu będę potrzebował, żeby przejść dookoła jeziora Como. I powiedział mi, że ma około 140 km. A to chyba dzisiaj nie. Ale idziemy tam tyle, ile się da. Lola, ty żebym się zabił? Lecę kilka kilometrów do przodu, kilka kilometrów do tyłu i jedziemy na prom. A tu ceny nieruchomości, jakby ktoś chciał sobie kupić. Tu tylko 370 000 euro, 112 metrów. 150 metrów, kamienica 580 000. 350 000. 460 000, 200 metrów. Co najgrubszego jest, jak na razie, o tutaj 600 metrów, 975 000. I tutaj taka willa 870 300 metrów. Mega klimacik mają te wąskie uliczki. A obczajcie, co tu znalazłem przez przypadek przechodząc. To naboje są? Wygląda jak łuski. Ktoś robi sztukę. A, faktycznie, z łusek ktoś robi taką formę sztuki. Idealnie się wszystko złożyło. Nawet palmy są. Więc chciałbym tutaj sobie w włoskim klimaciku coś zjeść. Chodź. Tu Lucia. Chodź. Yes, perfect, amazing. Tu przejdź, tu. I tu ładnie siad. Połóż się, siad. Still please, siad. Super, połóż się, tu się połóż, no. Ale gdzie na krawężniku? Tu jesteś sierota taka. No połóż się tu ładnie na trawce, no i połóż się tu. Tak, brawo Lolka. Super. Jak widzicie, ceny dość wygórowane, bo większość między 20 a 30 parę euro. Dobra, wezmę pasta of the day i do tego cappuccinko. Pasta of the day will be perfect? Yes. Yes, and cappuccino for me. Yes. Yeah, I love cappuccino. That's one. Yeah. You wine, okay, wine, okay, but I drive. I cannot. Yes, sardine. It's the breakfast. Okay. Thank you. No więc jak słyszeliście, pani mnie wyśmiała, że nie biorę wina do jedzenia, a biorę cappuccino, więc to nie jest bullshit, że Włosi się śmieją z pijących cappuccino, zwłaszcza do jedzenia. No, pani właśnie jeszcze przyniosła chlebek. Częścią oczywiście dzielimy się z Lodzią. No tak, bo ona wiecznie głodna. Więc cappuccinko przyjechało, ale pięknie pachnie. Kocham cappuccino, zwłaszcza w takiej scenerii. Czemu nie? O takie cappuccino walczyłem. A ty pewnie o taką bułkę walczyłaś, co? Zaraz pan ci da jeszcze trochę. Takie momenty, takie miejsca bardzo lubię w podróżach, żeby nigdzie się nie śpieszyć, napić się kawki. Taka pogoda, piękny widok, można sobie posiedzieć, pomyśleć. Uwielbiam takie momenty. Jest to w jakiś sposób wyjątkowe. Świeci słoneczko zupełnie inaczej. Człowiek funkcjonuje zupełnie inaczej. Się czuje zupełnie inną ma energię. Coś tam w tle się buduje jeszcze. No ty Lola, czekająca na coś dobrego. No dobra. Dostałem jedzonko. Wygląda pięknie. Pan mi nawet jakiś obrusik położył na kolanach. Pierwszy raz w życiu chyba jem czymś takim na nogach. Ale udaję, że jestem z salonów, jak jestem na salonach. Nieważne, że w dresie przyszedłem. Ravioli dyniowe. A ty zobaczyłeś, że przyszło jedzonko? Czyściutko. I o dziwo, sami Włosi. Nie widać tutaj przybyszów z Afryki. A my teraz zawijamy, idziemy do kampera. Tankowanie, jakieś zakupy w markecie na drogę i na prom. No, cudownie, pięknie tutaj, naprawdę fenomenalna okolica. Złota jesień nie tylko w Polsce. Czuję, że zaraz będzie jakiś dobry widoczek. Wow, na razie jeszcze domy zasłaniają, ale sztos. Wyobraźcie sobie mieszkać gdzieś tutaj, w którymś z tych domków po bokach. Przesada. Ale wygląda to mega mocno. A jak widzicie, ulice tutaj
są mega wąskie, a ja jadę prawie 7-metrowym samochodem. Nie jest zbyt prosto tutaj manewrować, bo dupa już trochę ścina. Idę zatankować, bo nie wiadomo jak na tej Sardynii później będzie. Lucia jedzie teraz ze mną tu, jakoś tak się przyzwyczaiła, lepiej znosi podróż. Odkręcamy dieselka. Dobra, B7 to na pewno nasz diesel. No i lecimy, cudownie. 1,63, więc przeliczymy na szybko. Przeliczam zawsze tak, 1,63 EUR. Tu PLN i powinno wyskoczyć 6,94 za litr, no to nie ma tragedii. Ze złotówkę drożej niż u nas. Ale bym się wiedział, bo tu jakieś były kartę, jakieś różne dziwne rzeczy. A ja chyba muszę zapłacić tutaj. Ciekawe jaka będzie opłata. Nie ma Avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Co ty tam do mnie godasz? Chcesz kartę to masz, nie wiem ile, ale... Prego O. attendere. Validazione carta in corso. Aha. Ty lepiej tam validazione rapido, bo ja go to statek. O, Carta validata con grazie successo. mille. Prendere per ricevuta. Dobra, nie jesteśmy przyjaciółmi. Ej, spoko. Za cholerę nie wiedziałem co do mnie mówi, ale się udało. Dobra, tutaj zjechaliśmy ok. Coś mi puka skrzypienie. Puka, tylko taki dziwny jakby plastik o plastik, gdzie się ocierał, coś mi tam wydaje dziwne dźwięki, zaraz oszaleję. Muszę iść zweryfikować co to robi, takie krzyk. Pewnie słychać to w tle. A jak jadę samochodem, zwłaszcza długą trasę, to nienawidzę, gdy coś zakłóca mi ciszę. Ogólnie nie lubię jakichś dźwięków, które przeszkadzają, psują harmonię. A, tu znowu jakieś bramki. Dobra, my szukamy bramki z hajsem. Kartę tu. A my mamy monetki. Monetki są tam. Więc jadę prosto na monetkę. Self-service. O, a w pierwszych dwóch są jeszcze ludzie, okej. W razie W. Bierzemy. Jezu, jak tu jest wąsko. Co, ta sama zasada co tam? O, poszło, bo się wystraszyłem. Dobra. Otwieraj szlaban, pani kochana, no bo my w niedoczasie. Grazie mille. Tak. No i lecimy dalej. Kolejne 30 km. A ile zapłaciliśmy za ten odcinek? 3,50. Czyli tamten 2,50, ten 3,50 to tak po kawałku pewnie za każde 3 dyszki przejechane, czy ile my przejechaliśmy, chyba około 3 dyszek. To będzie się płaciło. A tak gwoli ścisłości to nie pojechałem pod Rona, bo w ostatnim momencie wyczytałem, że ostatni check-in na prom jest 2 godziny przed wypłynięciem, a ja sobie tak to zaplanowałem, że będę 1,5 godziny przed, więc lecę, pędzę, zapierdzielam. Mam w tym momencie 20 minut zapasu, a jeszcze 1,5 godziny drogi. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo jeżeli wjadę tam o 20:01, to już nie popłynę. Poza tym ten port jest tam ogromny. Ja na Google Mapsie wpisałem po prostu port, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie jechać, gdzie wjechać, gdzie się ustawić. Nie mam zielonego pojęcia. Nigdy w życiu nie płynąłem statkiem. Znaczy płynąłem, ale nigdy tak, żebym musiał wjeżdżać gdzieś samochodem i dopiero bym podążał gdzieś dalej. Podziemne tunele są przedługie, kilometrami się ciągną, po prostu kilometrami. Jadę non-stop w tunelu. Mają to zmasterowane po prostu do perfekcji Włosi. Jeżeli ktoś wie jaki jest najdłuższy, to dajcie znać w komentarzu. A jak już jesteśmy przy komentarzach, to pamiętajcie też o łapkach w górę. Co kto może, co łaska, cytując pana księdza. Gdyby nie AI, Za 300 metrów. to za cholerę bym nie wiedział jak się tu znaleźć. Już ładują ten statek po lewej. Tym płyniemy. To jest tak chujowo opisane wszystko. Jakieś wszystko po włosku, za cholerę. Za cholerę bym tu nie trafił, gdyby nie Google Maps. Jaj, przysięgam. I co ja mam teraz zrobić? Czy gdzieś tu w lewo? Za 200 metrów. Skręć w lewo. Ci jak tu zapierdałem, czy jest rondo? Taki fart.
Udało mi się tu dojechać. W ogóle to jest tak z dupy oznakowane, przysięgam. Najgorzej na świecie. Nic nie ma, żadnych znaczków, jakieś kilka tekstów z dupy. Gdyby nie jakaś babka z ochrony, która jeszcze nie chciała mi nic powiedzieć, wszedłem do niej do środka, to nie wiem, jakbym tu trafił. Nie ma w ogóle możliwości. Jak jest teraz ciemno, nic nie jest pooznaczane. Tragicznie to wyglądało po prostu. O, jest teraz tabliczka przed samym wjazdem. Ciekawe po tych wszystkich serpentynach dopiero, jak tu trafiłem. Trochę ciśnienie zeszło. Jak ktoś by mi powiedział, że tutaj po tych syfach i bocznych uliczkach jest jakiś wjazd na prom, to bym mu powiedział, że jest chory psychicznie. Ale faktycznie jest. Lecimy dalej. Zobaczymy, co tam powiedzą. Dobra. Coś tam na nas nagwizdał. The number of the cabin, cabina. Okej, perfect. There? Okej. Thank you, bye bye. Chyba już nic nas nie zatrzyma, Lucia. Zjeżdżamy gdzieś na niski pokład. Jest tu trochę kamperosów. Dobra, trzeba tu trochę pomanewrować. No i mamy miejscówę. Niemcy, Włosi. Są jakieś ziomeczki. Wszystko prawie Italii. Nie wiem, co on tam pije. Czy to do mnie, czy nie do mnie. Ale chyba jest git. My już na kajucie. Lola dostała swoje wyro. Tu jest moje. W ogóle dostaliśmy kabinę dla niepełnosprawnych. Z jakiegoś powodu. Jak na statek, to naprawdę nie ma tragedii. I serio z tym niepełnosprawnym, obczajcie. Jest zdjęcie niepełnosprawnego. A księżniczka tutaj zjadła smaczka właśnie, tak. I puka sąsiadom ogonem, puka. Na pewno cię będą lubić, tak. Statek dog friendly. Idziemy sobie do restauracji. Tu jest jedno coś. Tam jest drugie coś. Zaraz zobaczymy, czym one się różnią. O, nic więcej nie potrzebujemy. Kurde, duża ta stołówka. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć tą restaurację, bo tutaj średnio to jedzonko wyglądało. Chodzimy tu. Będzie bardziej fancy. Lola, dostajesz lepsze jedzenie. Hello. For one yes, please. Chodź, połóż się tu. Aha. Siad. Połóż ładnie. Aha. Menu pizza to chyba to, czego dzisiaj potrzebuję. Mam totalnie wywalone jaja w angielski. I ci Włosi też prawie wszyscy do mnie po włosku mówią. Rzadko który coś po angielsku, jeżeli już to dwa słowa na krzyż. Margherita i diavola. No i dobra. A taką pizzę nie dostaliśmy. W ristorante. Na statku. Wygląda dramatycznie. Mam nadzieję, że lepiej smakuje. Ona z tej promki właśnie, co tam widzicie, za 19,90. Chyba lepiej było zamówić pastę. Spalona cholera. To w żabce odmrażane, smaczniejsze. No ale cóż, coś ciepłego chociaż. Sięgam, że to najgorsza pizza. To chyba nie jest pizza, to jest zupa pomidorowa na cieście. Ktoś powinien iść za to do więzienia, że tak zrobił. Chyba nikt się nie obrazi. Jak później posprzątamy. Proszę bardzo, bo ty skakiwać nie umiesz. Opka tu, tak, no bro, tu wskoczyłaś, super. No, a później wsadzimy na górę. Bo Locia nie jest zbyt skocznym psem.